Sprzęt do testów otrzymałem od Logitech Polska, jednak wszystkie opinie padające w tym filmie należą wyłącznie do mnie. Popularność przenośnych konsolek stale się zwiększa. Coraz nowe konstrukcje przygotowują kolejne firmy i w sumie to nic dziwnego. Popularność mobilnego Switcha pokazuje, że gracze chcą grać mobilnie. Niezależnie czy konsole są ciężkie i duże, liczy się sama możliwość odpalania gier poza domowym zaciszem. Kolejną firmą, która dołącza ze swoim sprzętem do grania mobilnego jest Logitech, jednak tym razem pomysł był trochę inny niż u poprzedników. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja konsoli przenośnej Logitech G Cloud. Zapraszam. Konsolka Logitecha przypomina trochę pomniejszonego Steam Decka. Po środku konsoli umieszczono 7-calowy ekran o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli i odświeżaniu 60 Hz. Po prawej stronie znalazł się przycisk przymykania aplikacji, poniżej analogowa gałka, jeszcze niżej krzyżak i przycisk Logitech. Po prawej stronie umieszczono przycisk przymykania okien, tradycyjne przyciski X, Y, A, B, niżej druga gałka analogowa i na dole przycisk Home. U góry konsolki znajdziemy bumpery i triggery, przyciski odpowiadające za głośność, włącznik oraz pod klapką ukryte gniazdo kart microSD. U dołu znajdziemy wyjście na słuchawki, a dwa podłużne otwory są głośnikami. Sprzęt wygląda bardzo estetycznie i po wzięciu go do ręki ma się wrażenie, że obcujemy ze sprzętem premium. Nic nie trzeszczy, nie skacze, w dłoniach leży świetnie i czuć jego ciężar, choć o wiele mniejszy niż u sprzętów konkurencji. Sam design konsolki jak dla mnie na 5 z plusem. Jeśli zajrzymy do środka G Clouda, mamy tutaj 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 720G z 6 rdzeniami pracującymi z częstotliwością 1,8 GHz i 2 z częstotliwością 2,3 GHz. Do tego jedynie 4 GB RAMu i 40 GB miejsca na nasze dane. Całość napędza bateria o pojemności 6000 mAh, co ma zapewnić według producenta do 12 godzin normalnego użytkowania. Szybkie spojrzenie na bebechy i można stwierdzić zaraz, przecież to procesor sporo wolniejszy niż mój smartfon. Tak, zgadza się, bo jak sama nazwa wskazuje, Logitech zrobił sprzęt do grania w chmurze i jest on w zasadzie poświęcony tej rozgrywce. Jednakże, jeśli najdzie nas ochota na pogranie w gry z Androida, spokojnie możemy w nie pograć, bo w zasadzie Logitech G Cloud to tak naprawdę smartfon ze specjalną nakładką jedynie udającą, że to coś innego. Uruchamiając konsolkę wita nas nakładka Logitecha, która ma ukryć smartfonowy rodowód G Clouda, jednakże nadal można wyjść z nakładki i przejść do tradycyjnego Androida, jakiego znacie z telefonów lub tabletów, ale w sumie nie widzę tutaj zbytnio sensu. Konsolka od razu ma preinstalowane aplikacje do grania w chmurze, a więc GeForce Now, Xbox Cloud Gaming nadal w wersji beta. Ponadto możemy odpalić gry ze Steama dzięki usłudze Steam Link, jak i inne programy, które są kompatybilne z Androidem. Dla pewności sprawdziłem, czy działają też usługi streamingowe do filmów jak Netflix, HBO i Amazon. Oczywiście bez problemu można też odpalić sobie YouTube'a i w zasadzie wszystkie aplikacje mobilne znane z telefonów i w sumie nie ma w tym nic dziwnego. Cena za urządzenie na tę chwilę wynosi 1600 zł. Czy to dużo czy mało? Odpowiecie sobie sami. No dobrze, ale co ciekawego kryje nakładka Logitecha? Poza wygodnym i dobrze zaprojektowanym menu składającym się z przewijanych kafelków, wejście w ustawienia pokaże nam opcje, które doskonale znamy z każdego mobilnego sprzętu na Androidzie. Chyba najważniejszą tutaj funkcją jest przełączenie w tryb tabletu, ale jak wspomniałem, trochę nie widzę tutaj sensu. Aby móc korzystać w pełni komfortowo z urządzenia potrzeba dobrej sieci Wi-Fi, to chyba jest oczywiste, ale zajmijmy się usługami, które konsola już ma wgrane, plus te, które można ewentualnie doinstalować. Na początek GeForce Now. Całe szczęście wciąż mam konto Founders, więc bez problemu zalogowałem się i dodałem sklepy Ubisoftu i Epica, dzięki czemu uzyskałem dostęp do swojej biblioteki gier. Co ciekawe, na tę chwilę GeForce Now obsługuje 1730 tytułów. Oczywiście jeśli chcemy zagrać w to, co nie jest w naszej bibliotece, no to musimy dany tytuł kupić. Jeśli jednak gra jest w naszej bibliotece, możemy ją bez problemu odpalić. Teraz gry na GeForce Now uruchamiają się w
1080p w 60 klatkach na sekundę z ewentualnym uruchomieniem śledzenia promieni. Gra uruchamia się tak, jakbyśmy ją odpalali na naszym PC-cie. Gry, z tego co udało mi się zerknąć, są odpalane albo na GeForce RTX 360, albo na RTX 2060. Zerknąłem Watch Dogs Legion, na którym odpaliłem tryb graficzny Ultra ze śledzeniem promieni. Z racji, że gra jest odpalana na 7-calowym ekranie, ciężko wychwycić, czy jest to natywnie uruchomiony tytuł na urządzeniu, czy stream. Akurat Nvidia bardzo dobrze ogarnęła swoją usługę i działa to świetnie, czego nie będę mógł powiedzieć o usłudze innego producenta. Tak czy tak, Nvidia świetnie zaprojektowała GeForce Now i mamy bardzo dobrej jakości obraz ze świetną płynnością. Sprawdziłem jeszcze kilka gier jak Metro Exodus i jak najbardziej dało się grać bez najmniejszych problemów. Nawet muszę przyznać, że gry zyskują na niewielkim ekraniku, jednak wciąż nie są to gry aż tak dynamiczne. Odpaliłem Ghost Runnera, któremu dynamiki nie można odmówić i wciąż gra działała świetnie, a input lag był na tyle niski, że bez problemu można było grać, choć nie było to tak wygodne jak przy użyciu myszki i klawiatury. GeForce Now pozwala na samodzielne wybranie jakości obrazu i przepływności bitów, jednak na najwyższych ustawieniach powinniśmy mieć w domu stabilny i szybki internet. Niestety nie mogę powiedzieć tyle dobrego o Xbox Cloud Gaming, który wciąż jest w fazie beta. Pomimo że usługa Game Pass pozwala na granie w gry z dość sporej biblioteki, jest tutaj kilka poważnych problemów. Pierwszy dotyczy uruchamiania gier, ponieważ często spotyka nas komunikat o długiej kolejce i możemy czekać w nieskończoność, aż się odpali, albo po prostu gra w ogóle się nie uruchomi. A druga rzecz, no to niestety bardzo kiepska jakość przesyłanego obrazu. W szybsze gry jak Mortal Kombat czy Gearsy 5 w zasadzie nie dało się grać, bo ilość artefaktów zalewa obraz i wszystko staje się wybitnie nieczytelne, a i gry też lubią porządnie przylagować. No cóż, tutaj muszę przyznać, że jakość Xbox Cloud nie powala i dużo brakuje do GeForce Now. Mamy też Steam Link, który również działa w oparciu o sieć lokalną. Gra jest uruchamiana na naszym komputerze, a następnie obraz jest strumieniowany na G-Clouda. Tutaj warto pamiętać o tym, aby ustawić gry na 60 fps i koniecznie wyłączyć DLSS 3,5, bo w przeciwnym wypadku gra będzie rwała na PC-cie, a na G-Cloudzie pojawi się wszystko w zwolnionym tempie. Jeśli jednak wszystko ustawimy odpowiednio, gry działają bez najmniejszych problemów. Można pokusić się też o uruchomienie niższej rozdzielczości, choć w przypadku 2160p gra zostanie po prostu przeskalowana w dół, ale trochę tutaj szkoda prądu. Odpalenie w 1080p na PC-cie i tak strumieniowanie na G-Clouda powinno spokojnie wystarczyć. Jest też dostępny open source'owy Moonlight, który jest odpowiednikiem GameStreama z Nvidii. Zasada działania jest taka sama jak Steam Linka, ale działa też poza siecią lokalną. Niemniej nadal gra musi być uruchomiona na naszym komputerze. Z moich obserwacji po sieci lokalnej Moonlight lepiej działa niż Steam Link. Lagi są mniejsze i gra się tutaj o wiele bardziej komfortowo, ale to tylko moje spostrzeżenie. No dobrze, ale skoro konsola jest na Androidzie, to czy odpali gry z Androida? Jak najbardziej, nie ma problemu. Nie jestem graczem smartfonowym, ale Asphalt 9 śmiga bez najmniejszych problemów. Można grać przy wykorzystaniu krzyżaka, jak i ekranu dotykowego. Rozgrywka jest bardzo przyjemna, dzięki temu właśnie, że mamy krzyżak, jak i oczywiście dzięki sporemu ekranowi. Podejrzewam, że większość gier na Androida będzie sobie radziła całkiem nieźle i nie spodziewam się większych problemów. Jeśli mamy ochotę, G-Cloud też pozwala na nagrywanie naszej gry bezpośrednio na urządzeniu, ale tutaj wypada jednak mieć kartę pamięci, bo wbudowana pamięć nie pozwoli na zbyt wiele zapisów. Samo nagrywanie działa całkiem sprawnie i to, co właśnie tutaj widzicie, to obrazy nagrane z wbudowanej nagrywarki od G-Clouda. I tutaj chciałbym jeszcze zauważyć, że Assassin's Creed jest z GeForce Now, natomiast Gears 5 z Xbox Cloud Gaming. Jak widzicie, różnica w jakości jest ogromna. Jeśli chodzi o wygodę użytkowania, G-Cloud jest bardzo dobrze zaprojektowany. Można grać dość długo i nie odczuwać zmęczenia rąk. Konsola jest dobrze wyważona i dobrze leży w dłoniach. To, do czego mógłbym się przyczepić, to dość małe grzybki, które jak dla mnie zdecydowanie mogłyby być sporo większe. Poza tym mankamentem nie zauważyłem więcej problemów. Ergonomia G-Clouda jak dla mnie stoi na bardzo wysokim poziomie. Mam pewien problem z określeniem odbiorcy Logitecha G-Cloud, bo w sumie
sumie to jest taki większy telefon, ale słabszy od wielu słuchawek, które macie zapewne w kieszeni. Niby są gripy i krzyżak, ale tego typu rozwiązania można spokojnie dokupić do smartfona i również zamienić telefon w konsolę. Z racji, że jest tutaj Android, więc możliwości będą w zasadzie takie same jak na telefonie, łącznie z możliwością streamowania w chmurze czy korzystania z pozostałych aplikacji. G-Cloud z kolei wygrywa bardzo dobrym i dużym ekranem i oczywiście wygodą użytkowania, to na pewno. Jednak jako tablet wypada dość słabo pod kątem wydajności, no i oczywiście w porównaniu do tabletu przegrywa też mniejszym ekranem. G-Cloud to takie coś pomiędzy telefonem a tabletem. Technicznie nie oferuje nic więcej poza tym, co macie w telefonach, ale na plus przemawia to, że jest to zwarta konstrukcja, która przyjemnie leży w dłoniach i przy graniu kanapowym sprawdza się naprawdę nieźle. Jednak pamiętajmy, że to sprzęt do grania w chmurze. Natywnie gry odpalimy owszem, ale jedynie te z Androida. G-Cloud na pewno znajdzie swojego odbiorcę, szczególnie jeśli poprawie ulegną niektóre usługi, jak ta na przykład z Xboxa, bo to co aktualnie jest oferowane niezbyt nadaje się do grania. Tak czy tak, konsolka na moment nagrywania tego filmu kosztuje 1600 zł. Według mnie dość sporo, patrząc na to, co jest w środku, ale jest to na pewno ciekawa alternatywa dla dużo droższych sprzętów od Asusa i Steama. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.